sztuka. Tak, ale to jest, co też jest ciekawe, no bo jak mam wrażenie, przynajmniej ja tak mam trochę w swojej głowie i zresztą chyba też właśnie tak gadaliśmy o tym, że jak mówimy o choreografii i tak dalej, to mówimy głównie o tym pierwszym akcie. Czyli o tym, kiedy jakby jestem sam na scenie, nikogo jeszcze nie ma poza mną i ta muzyka się nie zatrzymuje, a to jest całe show, które też było zaplanowane, w sensie wiadomo, że mniej, bo tutaj podtrzymywaliśmy, jakby tutaj potrzebna była taka współpraca bardzo choreograficzna, no bo ten pierwszy akt jest po prostu ruchowy, ale coś właśnie o czym zapomnieliśmy, tak jak mówiliśmy, że o Jezu, no tak przecież chłopaki tam wchodzą w trakcie, że to też jest zaplanowany movement, w którym też jakby ty byłaś zdecydowanie częścią, no. Wiadomo, że ten wkład jest taki jakby mniejszy, ale przez to jakby, że nie masz takiego, nie było zaplanowanych ruchów konkretnych, typu, że chłopaki mają zacząć od prawej nogi. No tak. Ale jakby to, ogólnie co się dzieje na scenie, jakby cały movement, z jaką intencją wchodzisz w ogóle na scenę, to wydaje mi się, że to też dla chłopaków było nowe i też musiałem z nimi porozmawiać zupełnie od innej strony, bo to już nie było na zasadzie gramy to tak i tak, tylko właśnie jaka jest w ogóle intencja, dlaczego ich nie ma na scenie i dlaczego oni wchodzą na początku tego drugiego aktu. Tak. I dlaczego tych instrumentów wcześniej nie ma i dlaczego nie, w sensie to jest wszystko, jest też jakby intencja, no i przez to, że my rozmawialiśmy o tym i ten pierwszy akt, wszystko wynikało z tego pierwszego aktu, no to też jakby musiało być, nie wyobrażałem sobie, żeby Ciebie nie było jakby w dalszych momentach, no bo my rozmawialiśmy o tym najwięcej i... To jest bardzo ważne i też wydaje mi się, że właśnie, że było to, no nie bez powodu o tym mówisz, że to są 3 akty, bo każdy jest trochę czymś innym, ale jeden bez drugiego nie może istnieć. I to, że pierwszy jest najbardziej ruchowy, to właśnie nie znaczy, że już w takim razie to już odpuśćmy, to już drugi i trzeci nawet o nich nie rozmawiamy. A tam sobie coś wymyślicie. Dokładnie. I że to wszystko to po prostu, to wszystko miało sens i tak samo nie wyobrażam sobie, żeby w tym trzecim na przykład, żeby ten trzeci wyglądał tak jak pierwszy. Wiesz o co chodzi? W sensie, że on, on musiał być taki jaki był, bo to jest już ten taki twój moment już takiego swobodnego bycia, więc to się wszystko układało w taką całość i fajnie, że chłopaki też się dali właśnie zaangażować w to. Tak. Myślę, że w ogóle inaczej by się to czytało, gdyby oni byli od początku na scenie. Właśnie, ale jak by to miało w ogóle wyglądać jakby? W sensie... To było dziwne. W sensie, wiadomo, że mogliby być, tylko po prostu jeżeli jest jakiś koncept jakby w tle, czyli mamy go na tablicy i mamy jakąś historię do opowiedzenia, no to musi być ta samotność pokazana. Gdzie samotność jakby, ona też jest pokazana w drugim akcie, kiedy ja jestem też sam, a dookoła się dzieje, tylko właśnie to jest też pokazanie różnej samotności, czyli ja najpierw jestem sam w tej przestrzeni, staram się po niej jakoś poruszać, znaleźć siebie, orientuję się, że jakby ona nie jest dla mnie, no i potem jakby jest ta kulminacja tego pierwszego aktu, ja jestem sam z tym pianinem i oni zaczynają jakby się rozstawiać i jakby wchodzą z tymi instrumentami, rozstawiają, robią swoje rzeczy, a ja robię swoje. W sensie to się wszystko dzieje dookoła i to też jest pewnego rodzaju samotność. No tak. To jest bycie samemu wśród ludzi. Tak, z pokazaniem kontekstu też zewnętrznego. No i myślę, że nawet widz trochę bierze w tym udział. Teraz tak pomyślałam w sumie, że on jest też przecież obecny. W sensie, że wchodzą muzycy, ale też są cały czas twoi widzowie i tam jest ten moment, gdzie ty zmieniasz poziom też, czyli że leżysz przez chwilę. Co jest też moim zdaniem bardzo odważne do pokazania na scenie, no bo to jest taki moment, gdzie też w sumie trochę mniej Cię widzimy, że Ty na chwilę jesteś w ogóle taki, no może nie zdegradowany, ale no po prostu leżysz, to jest też tak, inni stoją i patrzą na Ciebie, są wokół, a Ty leżysz. Potem zmieniamy ten poziom też na siedzący, to jest też w ogóle coś innego. I to, że grasz na początku 2 utwory siedząc, to jest
To też by było zupełnie inaczej, gdybyś po prostu na przykład wstał i sobie leciał zaczął. dalej, Dokładnie, no. No właśnie, bo to jest też ta droga i jakby Tak. cały ten proces przez te 2 utwory, czyli właśnie zanim w ogóle te utwory się zaczną, no jest ta po prostu kulminacja i się wszystko przeładowuje i to jest w światłach i w dźwięku i w moim ruchu. To wszystko jest spójne, to się po prostu wszystko przeładowuje i to już dłużej nie daje rady i po prostu pada. No i jestem jakby... To nie jest tak, że jest względna cisza, to że nic się nie dzieje, jakby to też jest o tym wracaniu do siebie, nie? Że Tak. jakby mi zależało też, żeby słychać było ten oddech do tego mikrofonu, nie? Że jakby ten Właśnie. oddech, który powoli się uspokaja, bo jakby to jest też fizyczne, to jest bardzo... Sorry, tak chcesz coś powiedzieć? Nie, w sensie to jest super, co mówisz, bo teraz mi też przyszło do głowy, że to jest faktycznie wszystko się udało tak, jak miało być. I że ja tak też zawsze staram się do tego dążyć, żeby przejść od fizyczności do emocji, czyli że, to nie, że w żadnym momencie to nie jest tak, że Ty coś udajesz, Tak. w sensie, że my sobie wymyśliliśmy, dobra, a tu będziesz smutny, a tu będziesz, tylko na przykład To się ten dzieje. pierwszy akt, to się dzieje, fizycznie dla Ciebie to jest odczuwalne, że ten pierwszy akt się jest taka kulminacja, że Ty jesteś fizycznie Mnie to zmęczony, męczy po prostu, o to tak, chodzi. właśnie, tak. To jest niesamowite. Tak, to jest niesamowite, że jakby to jest jakby planuje się, że jakby tutaj chcemy przekazać właśnie, nie wiem, właśnie to zmęczenie, to wypalenie, czy niepewność i ja potem takie, że kurna, no to jest faktycznie męczące, więc ja muszę złapać ten oddech. Tak. I to, że ja fizycznie na tej scenie po tych 20 minutach tego po prostu latania samemu na scenie muszę złapać ten oddech, reprezentuje to, że muszę złapać oddech. Tak, W sensie no. to jest po prostu patrzenie z różnych perspektyw i z różnej jakby skali, nie? Że to jest jakby skala tego performance'u, że ja tutaj w tym performance'ie muszę zrobić oddech, ale złapać oddech i zrobić przerwę, ale jak się spojrzy jakby na ten szerszy kontekst i to właśnie znaczenie, które chcę przekazać, że właśnie trzeba zrobić przerwę i oddech, no to dokładnie to pokazuje, nie? Że i ona też jest ważna i ona musi wybrzmieć, to łapanie oddechu, powolne, po prostu nie wiem, ja jestem bardzo ciekaw właśnie, to też o tym rozmawialiśmy, nie? Że mówiłeś, że właśnie, że a jak ludzie to odbiorą i tak dalej, no jakoś muszą, w sensie trzeba sobie z tym poradzić, trzeba, jak widzisz, że jakby ktoś potrzebuje tego, czy jak ty właśnie potrzebujesz wziąć ten oddech, to się na nim skup, słychać ten oddech, on jest, trzeba go wziąć, usiąść i powoli jakby wrócić do siebie. To, że coś się dzieje dookoła, to też nie znaczy, że coś ucieka, bo inni też dookoła nie są gotowi. Inni dookoła się też rozstawiają. I potem, tak jak jest w drugim akcie, oni po prostu się rozstawiają i jak oni są gotowi i jak ja jestem gotowy, to możemy zacząć razem. I możemy po prostu zacząć tworzyć coś razem i zanim jakby dojdziemy do tego, że w ogóle wychodzimy w nowe rejony, eksplorujemy i tak dalej, no to trzeba najpierw złapać ten grunt, nie? Tak. I tak się w sumie też zaczyna, że Ty, ten drugi akt też, oni już są, ale Ty grasz na pianinku i dopiero gdzieś tam oni się później podłączają. Więc też tak jakby są zaproszeni trochę do tego Twojego, jak już się znajdą na tej scenie, są trochę zaproszeni do tego Twojego świata i później są do niego też włączani. Że to wszystko po prostu ma sens. To wszystko się po prostu, wszystko jest zazębia. No po prostu. Wow, teraz jak o tym rozmawiamy, to fajnie się o tym też rozmawia po prostu. Tak, i w sensie mam wrażenie, że my też znajdujemy nowy sens, że my o tym możemy rozmawiać i jakby analizować to na wszelkie jakby sposoby. Ten proces się nie kończy po prostu, nie? Że to jest, można znaleźć po prostu cały czas zupełnie nowe rzeczy. Nie wiem, jak właśnie myślę o tym, że na przykład, że to pianino też jest wniesione i ono po prostu stoi przede mną, bo musi się tam znaleźć, bo ja muszę na nim... Wiadomo, że to są też takie rzeczy, że tutaj wchodzimy w te głębokie znaczenia i tak dalej. Są oczywiście takie techniczne rzeczy, nie? Że jakby no to pianino musi tam znaleźć, bo jest to zaplanowane, że ja będę grał na tym pianinie. Ale właśnie to też jest fajne, że ono tam się pojawia się też przede mną i to też tak pokazuje właśnie, że oni je wnoszą, bo ono tam musi się znaleźć. Oni muszą rozstawić swój sprzęt i oni nie skupiają się za bardzo, no trochę się skupiają na mnie, ale to właśnie pokazuje, że jakby ono tam się pojawia i ja sobie z niego skorzystam, jak będę gotowy, nie? Że oni po prostu mają je wnieść, ono musi się pojawić, a ja korzystam, jak będę gotowy, więc to też jakby
trochę jest o takim, o takim nie... No, że to nie zając nie ucieknie, że jakby po prostu jak będziesz gotowy, to się weźmiesz za coś, co potrzebujesz zrobić, nie? Że są też inni dookoła, którzy, nie wiem, też coś robią, co jakby, z czego ty korzystasz nawet nieświadomie, oni jakby nie są tutaj, żeby ci pomóc. Tak. Oni po prostu robią swoje. Tak. Ale ty to tobie może pomóc, nie? No. Co? Świetnie. Nie no, świetne Nie, to. tak. No, fantastyczne. Fantastyczne to. No. Tak. No i właśnie to jest ten trzeci akt, też tak słyszałam, że to niby jest takie nieczytelne i może, nie wiem, pomyślę jeszcze nad tym, jestem ciekaw, jak też będzie na innych startach, że jakby te akty są tak nieczytelne do końca, że to nie jest tak podzielone na 3 akty. Kto tak powiedział? Name drop. Nie no, nieważne, to jest też ważne, żeby o tym pomyśleć, nie? Że ktoś mi mówi, że jakby, że na przykład że nie czytał się ten, że nie czytała się to na przykład przejście między, no bo wiadomo, że przejście między pierwszym aktem a drugim jest bardzo czytelne, bo jest ten drop. Między drugim a trzecim to było bardziej zarysowane tym, że jest ruszanie, właśnie zacieśnianie tej, przez te ruszanie tym, co? Nie, bo mi się wydaje też, tak jak o tym mówisz, że akurat na OFFie był też specyficzny moment, no bo zaczął padać deszcz. Nie, no to jest i że w ogóle... też ludzie, jakby wydaje mi się, że niektóre działania były czytane że próbujecie też sprzęt, Tak. a nie, że to jest część performance. Tak, to też jest w ogóle... Było coś takiego. Tak, że... ja się też zacząłem jakby... Co w ogóle... Ja mówiłem już o tym, że to jest super, że ta burza się wydarzyła, bo jakby ona się wydarzyła na koniec pierwszego aktu, który jest też o tym, że właśnie o tym odpuszczeniu trochę i znalezieniu siebie na nowo i danie sobie czasu na to, żeby właśnie wziąć ten oddech. To jest jakby ja tam gram też Where's That Boy, do którego nie ma tekstu w niektórych miejscach i ja nieważne, ja po prostu zaśpiewam bez tekstu. Jak mi też przyjdzie na przykład na którymś koncercie, no to zaśpiewam. Albo jak będę miał potrzebę, że chciałbym dzisiaj na przykład zaśpiewać taką i taką linijkę w tamtym miejscu, no to mogę sobie na to pozwolić. Ale to jest właśnie o tym, że to jest nieprzygotowane, to jest nieskończone i ja to muszę zagrać. I ja po prostu lecę i trzeba właśnie wejść w tą niepewną też strefę, żeby wyjść na wierzch, żeby dać sobie ten czas na to. I ludziom się to może nie spodobać. Ludzie mogą nie mieć cierpliwości, żeby czekać na to. Ludzie przyszli tutaj, żeby oglądać właśnie show, który jest w tym pierwszym akcie i jest po prostu chorełka i to jest super. Ale ja nie wytrzymuję w tym i nie mogę już w tym dłużej wytrzymać. No tak. Wszedłem tutaj, w tą przestrzeń i starałem się odnaleźć, ale się okazuje, że ona jednak nie jest do końca dla mnie, nie? I co? I ta burza właśnie jeszcze to bardziej pokazała, no bo ci, którzy chcieli to zobaczyć dalej, chcieli zobaczyć, co się wydarzy dalej i którzy byli ciekawi i których to wciągnęło i którzy w ogóle zauważyli dodatkową wartość tego deszczu, że to jakby jeszcze dodało tej atmosfery i którzy zostali, no to super, to fajnie, ale ludzie też odejdą. I ja, jak to się działo i ludzie odchodzili, to ja miałem takie Jezu, to jest super, w sensie, no że tak. Wiadomo, że zależało mi też, żeby ludzie obejrzeli. Oczywiście. To jakby jedno nie wyklucza drugiego. Może mi zależeć i mogę jakby oczekiwać i chcieć, żeby jakby ludzie zostali, ale nie zmuszę ich do tego. Nie powiem, ej, zostańcie, to weźcie, super nie jesteście, nie rozpuścicie się. Zwłaszcza, że ja też, mi jest fajnie, jestem na scenie, na mnie tak aż tak nie padało. No, ale było ostro. Ale było ostro, ja wiem, że jakby to jest, nie mogę jakby, to jest, no i że to wszystko się klei. Tak, że to się klei, że jakby widownia wchodzi, w ogóle staje się częścią performance'u, nie? Że... no tak, bo powstał ruch pewien. Tak, że jakby ja ludziom nie powiem, że mają zostać, nie przekonam ich. Ja mogę robić swoje, pokazać to i ludzie decydują, czy chcą zostać, czy nie. I tak.